tym odcinku pokażę Wam naszą wspinaczkę na górę Gellérta. Spróbujemy węgierskich win, wjedziemy na zamek, popływamy po Dunaju i w termach. Zapraszam! Dzień drugi, wycieczka na górę Gellérta. Teraz droga wycieczka już wysiadła z autobusu, więc resztę spacerkiem. Trwa wspinaczka na górę Gellérta. Nie jest lekko. To na pewno jest wersja amerykańska. Tak wygląda nieemerycka. Boże, jak na jakieś Himalaje nas przywieźli. Ja nie chcę. Tak wygląda węgierski warzywniak. Wszystko to samo co u nas, także bez żadnej zaskoczki. Idziemy teraz dzielnicą budapesztańskich bogaczy. Proszę. Takie skromne mieszkanka tutaj mamy. A my idziemy dalej na punkt widokowy. Dalej wspinamy się. Punkt widokowy. Trochę zmęczeni w wejściu na górkę, ale było warto. Tak, towarzystwo już nie chce słyszeć o wchodzeniu pod górkę. Zaczynają się wspominki emerytów. Kiedyś, 40 lat temu, to ja tutaj wbiegałem pod tą górę. Idę szukać mojej ekipy, ponieważ zatrzymałem się chwilę, żeby porobić zdjęcia. Oni nie chcieli stać tutaj na moście w słońcu, także idę na diabelski młyn. Trwają rozmowy o tym, jak przygotować się do kolejnego wyjazdu, czyli kijki.
Tak? Kupimy sobie profesjonalne kijki do Nordic Cooking. Świetnie. Składane Justyna, teleskopowo. tobie to takie muszą być aerodynamiczne. Przekrój kropli wody. Żeby szybko, wiesz, żeby kijek ci nie o powietrze nie zawadzał. Tak. No, proszę Państwa, na zdrowie. Na Węgierskie relaksu. piwko. Łyk. Do przodu. Hopsa. A, Jakie pyszne. pyszne, pyszne Jakie byli. to pyszne. Proszę, proszę. Ale wracam do domu, to ścisła dieta. Tak? Tak. Liść sałaty dziennie. Dwa. Jeden rano, drugi wieczorem. Główka sałaty lodowej to na miesiąc. Wystarczy. Tak jest. Proszę, tak wygląda emeryt zmarnowany po 13 kilometrach lekkiego spaceru. Teraz idziemy w kierunku Diabelskiego Młynu, ponieważ dziewczyny chcą sobie przejechać się na Diabelskim Młynie. Bardzo przyjemna uliczka, eleganckie sklepy. Proszę, jaki elegancki przystanek. Oto i on, spełnienie marzeń. Diabelski Młyn w Budapeszcie. A teraz jedziemy Diabelskim Młynem w Budapeszcie. Chyba się boję. Budapeszt z góry. Fontannę. I kręcimy kółeczko. O, i tutaj będzie teraz bardzo ładny widok. Ekstra. Tu weź, tu zobacz. O, katedra. Proszę Państwa, z góry. Cała panorama miasta. Teraz jesteśmy na szczycie. Ale super. Fantastycznie. To chyba jest 7 okrążeń. Nie żartuj. Tu jest wzgórze Gelerta. A tu działają taki całkiem niezły tarasik. Jak go tu pokazać? Może tak. Ty, o nie. Ja nie chcę wisieć tak wysoko. Ludzie. Teraz, proszę Państwa, wisimy dość wysoko. Nie kołysz, nie ruszaj tą... Przecież ja nic nie kołyszę, nie świruj. To się samo kołysze, bo to jest takie, wiesz, taka gondolka dyndająca na wietrze. Idziemy sobie bardzo przyjemną uliczką. No kto to wymówi? The first one, Hungarians are kind of greedy.
they know that their wine is good and they like to keep it for themselves. Second one is that normally when you see all of these wines over here, the producers, they tend to be couples, they tend to be just really, really small producers that their parents used to make wine or they used to make wine. The ham that we got right on top, it's actually really, really nice, and it resembles a bit of a Spanish ham and prosciutto. However, you will realize that it's way smoky and also way softer. That is because it's made from mangalitsa meat. Mangalitsa is this lovely pig that I'm going to show you. So basically, this will mean cheers, but in a very complicated way. It's better if you try to split it in two words. So we got Iges and then Shigedre. When you put it together, it's Ege Shigedre. Merlot to jest wino, Dobra, Merlot to próbujemy. jest wino do popicia obiadu, kózek. To pierwsze to jakie? Szpagiety. Merlot? Pierwsze merlot, a drugie Próbujemy merlota. już po zapachu czuję, że kawa jest kwaśniejszy. Kawę ma zupełnie inną wino, wiesz, innego nosa ma. Bardzo Tak, się bardziej różni. ciepłe. No, bardziej smakowite. Teraz taki kawę. Do tego kiełbaska. Węgierski kółek. To jest takie bardziej Dobra, wygląda. wyraziste. A więc tak, degustacja zakończona. Było to ciekawe doświadczenie, aczkolwiek wina węgierskie do najtańszych nie należą. Nie były one aż tak pyszne, żeby płacić tak wygórowane ceny, jakich oczekiwał pan podawca. Dlatego teraz idziemy sprawdzić knajpę Alcatraz, w której byliśmy ostatni raz kilkanaście lat temu i zobaczymy, czy się coś zmieniło, bo było to, pamiętam, ciekawe doświadczenie. No niestety knajpa Alcatraz zdechła, więc już tam nie wejdziemy. Jeżdżą tutaj też trolejbusy. Tu będzie jedzone, zamówione langosze i zupy gulaszowe i wino węgierskie. Czekamy. A oto i oni. Langosz klasyczny, langosz z kiełbasą węgierską, węgierska sałatka grecka i gulasz. Na dziś to już tyle. Wspinaczka na górę Galerta i późniejsza degustacja wina nas bardzo zmęczyły, także idziemy teraz odpoczywać. Zapraszam jutro. Dzisiaj mamy kolejny dzień, idziemy teraz na zamek. Teraz sobie obejrzymy panoramę Budapesztu. Oto i on, nasz punkt docelowy, czyli zamek.
Tutaj jak widać bardzo przyjemna kolejka do kolejki, żeby wjechać na zamek. Już powoli się zbliżamy do wejścia. Dobra, wejście na zamek to jakaś porażka. Najpierw godzina w kolejce, żeby wjechać kolejką. Teraz tłum ludzi na górze. Odradzam ten pomysł. Zamek Królewski w Budapeszcie wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek powstał najprawdopodobniej w XIV wieku. Przez lata budynek rozbudowywano i fortyfikowano. Ostatnim królem Węgier, który w nim rezydował, był Maciej Korwin, który rozpoczął budowę zupełnie nowego, renesansowego pałacu, mającego przyćmić wszystkie rezydencje ówczesnej Europy. Niestety, ambitne plany przekreśliło wkroczenie do Budy wojsk tureckich. Zamek w czasie II wojny światowej uległ praktycznie całkowitemu zniszczeniu. Jego rekonstrukcję zakończono teoretycznie w 1976 roku, jednak do tej pory prowadzone są prace archeologiczne oraz rekonstrukcyjne. Wycieczka na wzgórze zamkowe mocno nas zmęczyła. Idziemy teraz do knajpy gdzieś odpocząć. Wchodzimy teraz na statek, będziemy pływać po Dunaju, będzie pięknie. Tak, tutaj Państwo podziwiają, są tak zapatrzeni. Dunaj to druga po Wołdze najdłuższa rzeka Europy. Przepływa przez 10 krajów, najwięcej spośród wszystkich rzek świata i łączy 4 stolice europejskie: Wiedeń, Bratysławę, Budapeszt i Belgrad. Bardzo popularne są rejsy wycieczkowe po Dunaju, obejmujące trasę od Wiednia do Budapesztu lub dalej do Belgradu. ¿Qué tal? Igualmente. Hola. Hola. ¿Cuántos años? Dziś już Wam więcej nie nagrywałem.
Pozostałą część dnia spędziliśmy na rozmowach z Agnes i na relaks w apartamencie. Wycieczka statkiem po Dunaju była super, także jeśli będziecie mieli kiedyś okazję, to gorąco polecam. Do zobaczenia jutro. Cześć! Dziś wybieramy się do term przy wzgórzach Galerta, a po południu do restauracji Sir Lancelot, którą dostaliśmy z polecenia jako knajpa w stylu rycerskim. Mam nadzieję, że to będzie fajny dzień. Zapraszam. Komunikacja w Budapeszcie działa bardzo podobnie jak w Warszawie. Ściągamy aplikację Budapest Go. Tam można kupić bilety, które później się waliduje w metrze, w autobusie. A teraz idziemy całą wycieczką do knajpy Sir Lancelot. Knajpy z polecenia o charakterze średniowiecznym. A oto i ona. W całej okazałości. No to wchodzimy. Plate for 4. This one. Te takie piękne fartuszki dostaliśmy. Konsumpcyjne. Jeśli chodzi o knajpę, to samo doświadczenie super, duże porcje. Natomiast czy to jedzenie było jakieś powalające? Chyba nie do końca, ale raz warto się wybrać.
się Pani podobało, Pani? Bardzo mi się podobała wycieczka po parlamencie. Każdemu, kto będzie odwiedzał Budapeszt, bardzo polecam, żeby z wyprzedzeniem zarezerwować wizytę w parlamencie i zwiedzić parlament z wycieczką. Wcześniej, gdy tu byliśmy, widziałam parlament tylko z zewnątrz i teraz widzę, że zrobiłam błąd, bo zobaczenie tego w środku, jak jest pięknie wykończony, zorganizowany cały ten budynek, jest czymś niesamowitym. Druga rzecz, która mi się bardzo podobała, to był rejs po Dunaju wczoraj statkiem parowym i płynęło się około godzinki, oglądając najważniejsze atrakcje miasta. A trzecia rzecz, która mi się bardzo podobała w Budapeszcie, to takie ogólne chodzenie po mieście i oglądanie całego miasta, zwiedzając je na nogach. I to się też podobał bardzo parlament. Niesamowite wrażenie zrobiło wnętrze, z jakim rozmachem to wszystko jest zrobione i jak do tej pory to funkcjonuje. Wyspa Małgorzaty, jaki tam panuje luz, jak ludzie sobie mogą tam grillować, na leżaczkach leżeć, na hamaczkach, jeździć rowerkiem, jeździć meleksem, spacerować. Pełen relaks. Powoli wycieczka dobiega ku końcowi. Idziemy odebrać walizki i uciekamy na lotnisko. Remove all your objects and close the locker. Czas na krótkie podsumowanie. Spędziliśmy w Budapeszcie 6 uroczych dni w trakcie majówki. To wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić najważniejsze atrakcje, nacieszyć się atmosferą miasta, zasmakować kąpieli termalnych i popływać po Dunaju. Zachęcam do odwiedzenia Budapesztu. To świetne miejsce na city break. Cześć!